Ostatnio w cyklu Pierwej w Krościcach było o historii krościckiej kuźni. Dzisiaj syn ostatniego krościckiego kowołla, Norbert Meister, opowie nam, jak wyglądała robota w kuźni i jakimi narzędziami się robiło. Jak wyglądał proces kucią w kuźni? No, proces kucią w kuźni wyglądał tak, że nożu trzeba rozhajcować ogień, to też jest trochę trwał, taki wentylator, że on trochę napędzał ten ogień, trzeba koksu, no a potem trzeba mieć jakieś żelazo i coś, jak coś się chce wykuć, to robić. To weź na jakieś żelazo i wykuj na coś. Weźmiemy taką podkowę i spróbujemy coś z tej podkowy dzisiaj zrobić. Okej. Takie rollingi gotowe się kupowało, czy się samemu robiło? To się kupowało, to ojciec zawsze kupował w wielkich ilościach i potem dopasowywał do kopyt do konia. Ale zanim się kupowało jeszcze pierwej, blank pierwej, to się robiło. Do mnie pierwej to robili to musieli je sami wyprodukować. No by jako temperatura ta jest teraz? Teraz mamy gdzieś koło 1000 stopni na ogniu. A ile trzeba, ile styknie, żeby to... Żeby rozgrzać to żelazo, to styknie, a to żelazo trzeba rozgrzać do czerwoności, żeby potem je można formować. I teraz jak te żelazo będzie czerwone, to będzie z je kół, żeby doformować... Formować praktycznie, no będzie się nie mogę z jednego konia tutaj, ale zrobimy tak, że tak na okrągło, jak zawsze na kopyto od konia była formowana. Jak było doformowane, to zaś trochę nie pasowało, trzeba było zaś na nowo. Trzeba było do konia iść przypasować i zaś zagrząć na nowo i praktycznie ta czynność pora razy powtarzać. Jak długo trwało, żeby takiego jednego konia podkuć, 4 podkowy, za wszystko dopasować, wszystko Ja zrobić? się dobrze jest pamiętam, to takiego miał pół dnia. Pół dnia z jednej koniec jedne tu. konie. I tak to wyglądał. Tak to dopasowywali, żeby to okrągłe pasowało na te kopyto. No a powiedz jeszcze, czy był kiedyś jakiś przypadek, że koń, nie wiem, coś się zdzicał przy tym podkuciu, albo coś za co... Bardzo. To kiedyś ze zadku tu za późno było ekstra taki sztand zrobiony, że tego konia zapięli, że go nie musieli trzymać, bo były takie konie, co się nie chciały dać podkuć. To był specjalny taki no, nie wiem jak to nazwać, taki kojec, że tam koń był zapięty, noga była przyciągnięta jakoś linką, że wtedy spokojnie umieli tam robić koło niego, bo tak to zawsze te konie kopały też. Ale tego konia nie bolało nic, Konia to nie bolało, no się bo wystraszył, bał się jak widział... On się bał tego pukania po jego nogach, nie? Bo powiedz, jakie narzędzia? Już widzę kupa narzędzi w tej kuźni. Co do czego są te narzędzia? Co to się wszystko robi? W tej kuźni było tyle narzędzi, że do każdej rzeczy, co wykuwali, mieli jakie ekstra i klysce, i młotki. Tutaj na przykład młotków leży do jakiegoś tam formowania czegoś. Albo taki młotek, jak jakieś wzorki robili na żelazie. Albo żeby ciepłe żelazo uciąć, to był taki przecinak. I tu widzę taką dmuchawę, jak to się nazywa? Taką ręczną dmuchawę, że jak kiedyś brakło prądu albo co, to musiał tu ktoś ręcznie kręcić. Aha, czyli to było na prąd, żeby zdmuchać ogień. Tak, a to jest taką, co ręcznie trzeba było kręcić. A że ojciec miał zawsze połra uczniów, to jak prądu brakło, to uczeń musiał kręcić. A powiedz mi, zanim te urządzenie było, to jako prędzej robili? Jako prędzej ospołlali ten ogień na taką temperaturę ponad 1000 stopni? To się tu zrobił zdjęcie przed ty, taką inną dmuchawa była, co trzeba było ręcznie dmuchać. I teraz to tu jest do góry einfach na pamiątkę. Na pamiątkę zostało.
Łastały tu jest jakieś produkty, co były robione w tej kuźni, gdzieś jakieś inne, nie podkowe, no coś innego, co było? No tu na przykład jakieś tam hołcyki, co były do tych wozów, do tych barcków. To wszystko takie rzeczy, coś tu zawsze zostało. To takie rzeczy się wykuwało tutaj, Ja, to zrobiło wszystko, samemu. I to wszystko było praktycznie pod konia albo pod wóz dopasowywane. Zawiasy do drzwi, Zawiasy do wrotów. drzwi, do wrotów. To wszystko tu było robione, wykuwane. Co to jest w ogóle? To jest też jakoś ozdoba z jakichś wrotów właśnie.